Piękny dzień dzisiaj był. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I było i gorąco, i był wiaterek. Można było skorzystać z dzisiejszego pięknego dnia, który nam Pan Bóg dał. Cieszymy się, że możemy w dalszym ciągu być i uczyć się tego, co Pan chce nam przekazać. Wsłuchujmy się usilnie w słowa Biblii, w słowa mówcy. Chcielibyśmy czerpać jak najwięcej. Pierwszą pieśnią, jaką byśmy chcieli wspólnie uwielbić naszego Boga, to pieśń Jezu, jesteś królem mym. Pieśń o tym, że warto wielbić Pana. Warto chwalić i uwielbiać Jego święte, potężne imię, bo On cuda czyni. Pieśń jest Jezu, jesteś królem mym. Powstańmy do pieśni, uwielbiajmy. Yeah.
śpiewać naszemu Panu. O jak dobrze i cudownie, jak cudowne są Jego przedsionki, Jego świątyni. W Piśmie Świętym czytamy takie znamienite słowa w pierwszej Księdze Kronik, 13 rozdziale. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach i cymbałach i trąbach. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i śpiewali z całej siły. Nie bójmy się wyrażać naszych emocji, jeżeli one są szczere i na chwałę naszego Pana i Boga. Wznośmy ręce. Nie bójmy się tego, jeżeli naprawdę szczerze to czujemy. Niech nasz Pan będzie uwielbiony. Pieśń, ktoś jeszcze, pieśń o doświadczeniach, o trudnościach. Tak często dotykają nas każdego dnia. Wspominam te wszystkie dni darowane mi, to dostrzegam w nich, że jest ktoś, kto był zawsze blisko mnie. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze, stał tuż obok mnie. W morzu ze mną był ktoś jeszcze, uspokoił mnie. Nigdy nie będę pamiętać, kto mi wolność dał. Wtedy krzyż mi niech przypomni tego, który za mnie zmarł. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze. Cały dług został za mnie zapłacony. Żaden grzech nigdy więcej nie zwiąże mnie już. Jeśli nawet te wszystkie dni darowane mi skończą się już dziś, nie pokłonię się przed tym, co świat chce mi dać. Jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie. W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze, stoi obok mnie. W morzu ze mną jest ktoś jeszcze, uspokaja je. Nigdy nie będę pamiętać, kto mi życie dał. To jest ktoś, kto powstał z martwych, jego życie w sobie mam. W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze. 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 Nagle widzę nas wśród ciemności, ciemne składa pokłonu. Nagle słyszę głos z wysokości, niebo jest tak blisko już. Nagle czuję wstrząs pod stopami, właśnie Pan ostatni mógł. Nic nas nie rozdziela, nic nas nie rozdziela. Jedno imię ma moc, to imię Jezus, który był, który jest, który ma po nas przyjść. Niech dzieje się, co chce, ja nie boję się, bo pamiętam, że jest ktoś,
Niebo jest tak blisko już, nagle czuję wstrząs pod stopami. Właśnie padł ostatni mur. Nic nas nie rozdziela, nic nas nie rozdziela. Gdy tego On nie zrobi, ja stanę przy Nim tak. Gdy tego On nie zrobi, będę wielbić Go. Gdy tego On nie zrobi, nie pokłonię światu się. Gdy tego On nie zrobi, ja stanę przy Nim tak. Wiem, że w ogniu będziesz ze mną, staniesz obok mnie. Wiem, że w morzu będziesz ze mną, uspokoisz się. Nigdy nie będę pamiętać, jak wiele dałeś mi. Nowe bitwy mi przypomną to, jak blisko jesteś Ty. Nowe bitwy mi przypomną to, jak blisko jesteś Ty. Nowe bitwy mi przypomną to, jak blisko jesteś Ty. Amen. Kolejna pieśń to pieśń o tym, że warto przyjść do tronu naszego Boga, bo On przyjmuje nas z otwartymi dłońmi. On czeka jak ojciec na syna marnotrawnego. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy kochani przez naszego Ojca. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Jeśli nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas. Nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd. Nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus nas woła. Wasze troski zamieni na śmiech, swoje życie wam włoży do serc. Jezus nas woła. O, przyjdźcie do tronu.
O przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas, nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Nieś swój krzyż idąc do nieba bram, powiedz światu, co Jezus ci dał. Drogi Ojcze, ja chcę Ci tak bardzo podziękować za to, że zostaliśmy wybrani do tego, żeby głosić Twoje święte słowo. Że Ty nas, Panie, pobłogosławiłeś i dałeś nam ten przywilej i te możliwości, że możemy iść w świat i mówić Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że tak bardzo nas umiłowałeś, że tak bardzo nas, Panie, kochasz, że dałeś nam swojego Syna, który, Panie, tutaj przyszedł i umarł za nas, żebyśmy to my mogli żyć. Chwała Tobie, Ojcze, za każdy dzień spędzony z Tobą, za to, że, Panie, zawsze możemy przyjść do Ciebie i prosić Cię o małe rzeczy i o te wielkie, bo Ty, Panie, zawsze jesteś przy nas. Nawet wtedy, kiedy Cię nie czujemy, Ty, Panie, jesteś i daj, żebyśmy zawsze odczuwali Twoją obecność. Bądź wywyższony na tym miejscu, bądź wywyższony wtedy, kiedy wrócimy do domu. Bądź w naszych sercach przez całe nasze życie. W imieniu Jezusa. Amen. When I was in college, a friend and I went to the country of Guatemala to do a summer of mission work. Kiedy byłem w koledżu, to razem z przyjacielem udaliśmy się do Gwatemali na takie prace wakacyjne. We weren't sure what we were going to be doing, and we only found out when we got there. Nie do końca wiedzieliśmy, co będziemy robić, a dowiedzieliśmy się dopiero na miejscu. We discovered, to our delight and also to our fear, that we were going to be helping build tall radio towers for the Adventist World Radio Station they were building. Trochę nas to zaskoczyło, trochę się przeraziliśmy, ale dowiedzieliśmy się, że będziemy budować maszty radiowe dla Adventist World Radio. They weren't that tall, but they were about 180 or 190 feet tall. Nie były jakieś potężne, ale miały około 60-70 metrów. There was one already there, but it was an older one that we had to repair. Jeden już tam był, ale był on dosyć stary i musieliśmy go naprawić. When we looked up at it, it was a little bit crooked and it seemed to us to be very, very tall. Kiedy tak na niego spojrzeliśmy, to wydawał nam się trochę przekrzywiony i był bardzo, bardzo wysoki. The engineer who was in charge of the project, the first thing he did was to take two belts and throw them on the ground in front of us. Inżynier, który zarządzał całym tym projektem, pierwsze co zrobił, to wziął dwa pasy i rzucił nam je pod nogi. They were big belts. You put one part of it around your waist and the other part of it went around the tower. To były takie naprawdę duże pasy. Jedną część tego pasa zapinało się dookoła własnej talii, a drugą część owijało się ten maszt. He was an impatient sort of guy, and he just threw the belts there and he said, put those on and climb that tower and get used to them, because otherwise you'll be of no use to me. To był taki trochę niecierpliwy koleś, więc rzucił nam te pasy, powiedział, przypnijcie się i zacznijcie je używać, bo inaczej nie będziecie mi w ogóle przydatni. I'm a very unselfish person, and so I said to my friend, you go first. Jestem bardzo bezinteresowną osobą, więc powiedziałem do kolegi, no to ty pierwszy. And he said to me, not only am I not going first, I'm not going at all. A on powiedział, nie tylko ja nie będę pierwszy, ale ja w ogóle się tam nie wybieram. And true to his word, until the last day of the project, he worked on the ground. I zgodnie z tym, co powiedział, do ostatniego dnia tego całego projektu pracował na ziemi.
And so I had to go. I put on the belt, I put the big part around the tower, and I began to climb. Więc wypadło na mnie, w związku z tym zapiąłem ten pas, drugą częścią opasałem maszt i zacząłem się wspinać. Every 20 feet, they had wires that helped anchor the tower. And so I had to take the big part of the belt off and climb past and then reattach it. Co jakieś takie 6 metrów były liny odciągowe, dzięki którym ten maszt stoi, więc musiałem odpinać ten pas, który opasał maszt, potem wspinać się jeszcze trochę i zapinać go z powrotem. The higher I got, the more frightened I became. I im wyżej się wspinałem, tym bardziej byłem przerażony. When I reached 160 feet, I thought, this is as far as I'm going. Jak osiągnąłem ten poziom 50 paru metrów, to powiedziałem sobie, wyżej nie idę. And so I stopped climbing and held on to the tower. Więc przestałem się wspinać i po prostu kurczowo trzymałem się masztu. The engineer just left me there for a while, just getting used to the height. Ten kierownik projektu po prostu mnie tam zostawił, żebym się przyzwyczaił do wysokości. But finally he came over and he looked up at me, clinging to the tower, and he yelled up at me and he said, "Lean back." Ale w końcu wrócił, jak tak na mnie spojrzał, że ja tam cały czas jestem przykurczony na tej drabinie, to krzyknął, odpręż się. And so I leaned back, but still held on to the tower. Więc troszeczkę się odprężyłem, odsunąłem od tej drabiny, ale cały czas mocno trzymałem. And he left me there for a while. No i znowu mnie zostawił na chwilę. And then he came back and he looked up and he yelled up and he said, "Let go." A potem wrócił, spojrzał na mnie i krzyknął, puść się. And I looked down and I said, "No." Spojrzałem na dół i powiedziałem nie. But by the time I was done that first day, Ale kiedy zakończyłem już swoją pracę tego dnia, before he let me come down, to zanim pozwolił mi zejść, he had me leaning back with my hands behind my head and looking up at the sky. to musiałem na tyle się odprężyć, żeby zapleść ręce za głowę i na samym pasie położyć się i spojrzeć w niebo. It was a deep lesson on fear. To była taka bardzo wartościowa lekcja dotycząca strachu. On fear and being able to trust the belt. Strachu, ale również zaufania w pas. And it makes me think that we have times, moments, experiences in life when we finally have to face the fact that life can be very scary. I zdaję sobie też sprawę z tego, że kiedy żyjemy, to mamy takie momenty w życiu, które mogą być naprawdę straszne. The disciples were facing a moment like that. Również uczniów spotkała taka chwila. It was the night before Jesus was crucified. To było noc przed ukrzyżowaniem Jezusa. They were in the upper room with Jesus. Byli w pokoju na piętrze razem z Jezusem. And they must have been able to tell that something serious was about to happen. I musieli mieć takie przeczucie, że coś doniosłego będzie miało miejsce. They must have been able to see on Jesus' face the fact that something bad was about to happen. Musieli dostrzegać na twarzy Jezusa ten wyraz, który mówił o tym, że coś strasznego się zbliża. And they must have had questions about it. I na pewno mieli pytania dotyczące tego. Because I think Jesus answers some of their questions in a very well-known passage of the Gospel of John. Dlatego, że mam wrażenie, że Jezus odpowiada na niektóre z nich w tym takim bardzo znanym fragmencie Ewangelii Jana. I want to read you the passage. It's in John chapter 14, verses 1 to 4. Chciałbym wam przeczytać ten fragment, który znajduje się w Ewangelii Jana 14 rozdziale i w wierszach od 1 do 4. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that where I am, there you may also be. You know the way to the place I am going.
Nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. I think Jesus is answering some questions the disciples have. Wydaje mi się, że Jezus odpowiada na niektóre pytania uczniów. 4 to be specific. Na 4, żeby być dokładnym. I think the first question in their hearts must have been this one. Jesus, what do we do with our fear? Wydaje mi się, że pierwsze pytanie, jakie było w ich sercach, brzmiało: Jezu, co mamy zrobić z tym naszym strachem? And that's the first question he answers. He says in verse 1, do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. I to jest pierwsze pytanie, na które on odpowiada. Nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. When I feel afraid, the last thing I want to do is believe. Kiedy czuję strach, to ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, to zaufanie. When I feel afraid, what I want to do is grab on harder and not trust the belt, but hold on tight. Kiedy czuję strach, to automatycznie chciałbym zacisnąć ręce mocniej i nie zaufać temu pasowi, którym jestem przypięty. And yet what Jesus is saying to them is, when you face fear like we face tonight, believe. A jednak Jezus mówi im, kiedy będziecie zmagali się z tym strachem takim jak dziś, to ufajcie, wierzcie. I was going to speak at an event that was up in a place called Mammoth in the United States, and the family was going with me. Razem z rodziną udawałem się na takie wydarzenie w miejscu Mammoth po to, żeby tam przemawiać. Mammoth is a mountain where there's a lot of snow. Jest to taka góra, na której jest dużo śniegu. It's a place where people go to snow ski. Jest to miejsce, które jest często odwiedzane przez narciarzy. I grew up as a child of missionary parents in the tropics. Ja wychowany byłem przez rodziców misjonarzy w tropikach. I also spent some years growing up in Texas, which is very flat. I również spędziłem pewną część mojego życia w Teksasie, który jest bardzo płaski. In other words, I had never snow skied. Innymi słowy, nigdy nie uprawiałem narciarstwa. And they said, don't worry about it. When we go skiing, we'll get you some lessons, you and Anita and the kids. Ale powiedzieli mi, nie przejmuj się, jak przyjedziesz, to razem z dziećmi i Anitą załatwimy ci lekcje narciarstwa. And so we took a few lessons. Więc udaliśmy się na kilka z nich. And began to learn how to ski. I zaczęliśmy uczyć się jazdy na nartach. After I'd spent 2 or 3 days on the very small slopes, I thought, I'm going to try that bigger slope up there. Po 2 czy 3 dniach na takich mniejszych górkach pomyślałem sobie, teraz spróbuję tego większego zjazdu. And so I got on the ski lift and rode up to the top of that slope. Więc usiadłem na wyciąg i dostałem się na górę. But when I got up there and looked down, I thought, that is way too steep and way too far down. I don't think I can do this. Ale kiedy spojrzałem w dół, to pomyślałem sobie, to jest zbyt stromo i zbyt daleko, wydaje mi się, że nie dam rady. But then I realized that the ski lift only takes you up. It does not take you back down. Ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że wyciąg zabiera cię tylko w górę, a nie zabiera cię na dół. Once you're at the top, the only way down is to ski down. I jak już znajdziesz się na górze, to jedyny sposób, żeby dostać się na dół, to zjechać na nartach. I finally figured out that if I skied diagonally across the mountain, I could go just a little bit and not get to going too fast. Ale w końcu sobie wykombinowałem, że jak będę jeździł w poprzek, to będę zjeżdżał takim dosyć spokojnym tempem. And then I would stop and I would manage to get turned around and I would go the same way down the other direction. I jak przejadę całą górę w poprzek, to potem się odwrócę i zjadę w przeciwnym kierunku. Slowly back and forth in long, slow motions, I was making my way down the mountain.
No i tak w tą i z powrotem, takimi długimi, spokojnymi zjazdami posuwałem się coraz niżej. I must have made the skiers very angry as they were coming down fast and having to move to miss me. Wydaje mi się, że działałem na nerwy niektórym narciarzom, którzy zjeżdżali z pełną prędkością i musieli mnie mijać. It was while I was doing this that I suddenly heard a loud voice behind me up the mountain. Ale właśnie kiedy byłem w trakcie tych zjazdów, to usłyszałem głośny krzyk z góry. And I heard this voice saying, left, right, left, right. I mówił w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. And I was trying to figure out, was he trying to tell me where he was coming from, where I was supposed to go? I didn't know what was happening. I próbowałem się zorientować, o co chodzi. Czy on mi mówi, z której strony mnie wyminie, czy co, o co chodzi teraz? About the time I got to the edge, however, and was able to turn around, I saw who it was. Ale kiedy dotarłem na jeden kraniec, to przy skręcie byłem w stanie się obejrzeć i zobaczyć, kto to był. There were 3 skiers To byli 3 narciarze in single file, w jednym rzędzie, one after the other. jeden za drugim. They were all wearing orange suits, I wszyscy mieli takie pomarańczowe kostiumy. and they all had a sign across their chest and across their back. I wszyscy mieli napis na klatce i na plecach. And the sign said, blind skier. A napis brzmiał niewidomy narciarz. The skier in the middle was blind, Narciarz, który był po środku między nimi, był niewidomy. and the one in front was calling out the directions of what to do. I ten, który był z przodu, dawał znak, co będzie teraz robił. And with ease and beauty, I z takim spokojem i pięknem they skied down the mountain very fast. zjeżdżali z góry bardzo szybko. As he called out, left, right, left, right, and the blind skier simply followed the directions. Właśnie w ten sposób, że na dźwięk w lewo, w prawo, ten niewidomy narciarz po prostu podążał za instrukcjami. I looked at that Spojrzałem na to and I thought, i pomyślałem, that is trust. to jest zaufanie. Complete trust. Zupełne zaufanie. It's the kind of trust Jesus calls on his disciples to exercise. To jest tego typu zaufanie, do którego zachęcał Jezus swoich uczniów. In their hearts, they appear to be asking him, Jesus, what do we do with our fear? Wydaje się, że w swoich sercach zadawali mu pytanie, Jezu, co mamy robić z naszym strachem? And Jesus says, you trust. A Jezus odpowiada, ufajcie. You trust my Father and you trust me. Ufajcie mojemu Ojcu i ufajcie mnie. I think that's the first question they ask. Wydaje mi się, że takie mogło być pierwsze pytanie, jakie zadali. But I think they have a second question that is in their minds as they listen to Jesus talk about trust. Ale przychodzi mi do głowy drugie pytanie, które mogło być w ich umysłach, kiedy słyszeli, jak Jezus mówił o zaufaniu. I think the second question they're asking Jesus is, but Jesus, is there room for us in your plan? I wydaje mi się, że to drugie pytanie mogło brzmieć, ale Jezu, czy jest dla nas miejsce w Twoim planie? Will we be included in your plan? Czy będziemy włączeni w Twoją pracę, w Twój plan? And verse 2 answers that question. I odpowiedzią na to jest wiersz 2. Jesus says to them, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Jezus mówi im, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Jesus says, yes, there is room for you in my plan. Jezus mówi im, tak, jest dla was miejsce w moim planie. In fact, there's much room. My Father's house has many rooms. A
tak naprawdę jest bardzo dużo tego miejsca, bo w domu mojego ojca jest wiele mieszkań, wiele pokojów. One of the great fears of the human heart Jednym z takich wielkich strachów, które dotyka ludzkie serce, is the fear of being pushed out, of being left alone, of being abandoned, jest obawa przed porzuceniem. of being told there's no room for you here. Przed usłyszeniem nie ma tu dla ciebie miejsca. You don't have a part in this plan. Nie ma dla ciebie żadnej roli, którą możesz tutaj odegrać. When I was a young person, Kiedy byłem młody, in the 8th grade, w 8 klasie, I attended a very small school. chodziłem do bardzo małej szkoły. The students in my grade, there were only 5 of us. I razem ze mną w klasie było nas 5. 4 boys and 1 girl. 5. 4 chłopców i 1 dziewczyna. I didn't realize it at the time. I wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. It would only be years later that I really thought about it. Dopiero wiele lat później. But it was very hard for that girl to be in that class. Pomyślałem sobie, że dla tej dziewczyny musiało być to naprawdę wielkim wyzwaniem być w tej klasie. When recess time came, Kiedy przychodził czas przerwy, we would run out to play football or baseball. to my biegliśmy i graliśmy w futbol albo w baseball, We had the things that we wanted to do. bo to były rzeczy, które my chcieliśmy robić. I realized looking back years later Ale na przestrzeni z punktu widzenia, that there were so many times when we did not include her. zdaję sobie teraz sprawę, że było wiele takich sytuacji, w których ona nie czuła się częścią grupy. As an adult looking back, I jako dorosły człowiek, kiedy patrzę na te wydarzenia, it makes me very, very sad. to jest mi przykro. I have often wished that after a sermon at our church or maybe in a camp meeting like this, Często mam takie pragnienie, żeby po nabożeństwie albo może na takim kampie jak tutaj, that a woman would come up to me żeby taka kobieta podeszła do mnie and would say, i powiedziała: I was in the 8th grade with you, byłam z tobą w 8 klasie, because if she did that, bo gdyby to zrobiła, the first thing I would say to pierwszą rzeczą, która przyszłaby mi do głowy, would be, I am so sorry. byłoby przeproszenie jej. We did not include you. Przykro mi, że nie byłaś częścią naszej grupy. It was 4 boys doing our own thing, Było nas 4 chłopaków, którzy robili to, co nam się podoba, leaving you outside. i zostawialiśmy cię z boku. And you must have been very, very lonely. I musiałaś czuć się bardzo osamotniona. Because it hurts deeply to be excluded. Bo to bardzo boli, kiedy jesteś wykluczony. The human heart fears abandonment. Ludzkie serce obawia się opuszczenia. It appears that maybe the disciples had that same fear. I mam wrażenie, że możliwe, że uczniowie mieli tego samego rodzaju strach. Because Jesus is trying to calm their fear Dlatego, że Jezus wydaje się chcieć uspokoić ich. by saying to them, there is room for you in my plan, much room. My Father's house has many rooms. Mówiąc, mam dla was miejsce, mam wiele miejsca, wiele rzeczy, które możecie zrobić w moim planie. We still continue to have that fear. Ale nadal nam towarzyszy ten strach. We have not listened well to the words of Jesus. Dlatego, że niezbyt dobrze idzie nam słuchanie słów Jezusa. Far too many among us Zbyt wielu pośród nas continue to wonder, Jesus, am I a part of your plan? Do you really include me? nadal zastanawia się: Jezu, czy jest dla mnie miejsce w Twoim planie? Czy naprawdę włączysz mnie w to, co robisz? Am I forgiven? Czy wybaczono mi? Am I loved? Czy jestem kochany? Can I have the assurance that you accept me? Czy mogę mieć pewność tego, że mnie przyjmujesz? A friend and colleague of mine in Loma Linda, Dr. Ivan Blazon, Mój kolega z Loma Lindy, dr Ivan Blazon,
taught for many, many years in Adventist universities. Przez wiele lat nauczał w szkołach adwentystycznych. He taught at Andrews University at the seminary. Uczył w Andrews University, He taught at Pacific Union College in California. w Pacific Union College w Kalifornii He taught at Loma Linda University, where we now live. i również tam, gdzie teraz mieszkamy, czyli na Uniwersytecie w Loma Linda. Most of his students were Seventh-day Adventists. I większość jego studentów była adwentystami Dnia Siódmego. Dr. Blazin told me one day that he had done something of a long-range study. I dr Blazin podzielił się kiedyś ze mną tym, że dokonał takiego długofalowego badania, That consisted of one question. które opierało się na jednym pytaniu. Class after class, year after year, he asked the students the same question. Wykład po wykładzie i rok po roku zadawał swoim studentom to samo pytanie. And the question was simply this. Brzmiało ono po prostu tak. Do you have the assurance that God accepts you today? Czy macie pewność tego, że Bóg przyjmuje was dzisiaj? In other words, has God included you in his plan? Innymi słowy, czy Bóg włączył was w swój plan? He said over all the years of asking the question, I powiedział, że przez te wszystkie lata, przez które zadawał to pytanie, the percentage of students who answered yes stayed right about the same. to stosunek studentów, którzy odpowiadali tak, był mniej więcej taki sam. Do you have the assurance that God accepts you today? Czy masz pewność tego, że Bóg akceptuje cię dzisiaj? Right about 10% of the students said yes, Mniej więcej 10% studentów odpowiadało tak. meaning that 90%, Co oznacza, że 90%, 9 out of 10 students, czyli 9 na 10 studentów, Seventh-day Adventist young people, młodych adwentystów Dnia Siódmego, live with that fear that God has not drawn them in and included them in his plan. żyje z tym strachem w sercu, że Bóg nie ma dla nich miejsca w swoim planie. And so Jesus speaks to us as well as to his disciples, Więc Jezus mówi tak do nas, jak i do swoich uczniów and he says, there is room for you in my plan. jest miejsce dla ciebie w moim planie. Trust, Ufaj, and you can experience my peace. a będziesz mógł doświadczyć mojego pokoju. First question, Jesus, what do we do with our fear? Pierwsze pytanie Jezusa, co mamy zrobić z naszym strachem? You trust. Odpowiedź, ufajcie. Second question, but is there room for us in your plan? Na drugie pytanie, czy jest dla nas miejsce w twoim planie? Jesus says, yes, much room. Jezus odpowiada, tak, mnóstwo. There's a third question I think they're asking, Mam wrażenie, że jest jeszcze trzecie pytanie, które zadają, and that is this. które brzmi tak. But Jesus, are you sure you won't forget us? Ale Jezu, czy na pewno o nas nie zapomnisz? Are you certain that we won't slip out of your mind? Czy jesteś pewny, że nie umkniemy twojej pamięci? It's the fear of people who are in love and have to separate often experience. Jest to strach, którego często doświadczają osoby, które są zakochane, a muszą przeżyć rozłąkę. One is moving away for school, Jedno wyjeżdża do szkoły, or one has gone into the armed services, albo udaje się do wojska, or a company has moved one of them to another country. a może firma, w której pracuje, musiała ją lub jego przenieść w inne miejsce. And they're going to be apart for a period of time. I będą daleko od siebie przez pewien czas. The question in the heart of every person who experiences that is, will you remember me? I pytanie, które rodzi się w sercu każdej osoby, która tego doświadcza, brzmi, czy będziesz o mnie pamiętać? Jesus answers that question for his disciples in verse 3. I Jezus odpowiada na to pytanie dla swoich uczniów w wierszu 3. He says, and if I go and prepare a place for you,
I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. I mówi, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. He says, I will not forget. Mówi, ja nie zapomnę. You will always be in my heart till we're together again. Do momentu, w którym się nie spotkamy, zawsze będziecie w moim sercu. In fact, that very evening, in the supper that they shared, that has become our communion service. Tak naprawdę tego wieczora, kiedy spożywali razem kolację, która stała się teraz naszą wieczerzą, Jesus says to them, I will not participate in this again until we do it together in the kingdom. Jezus powiedział im, ja nie będę tego więcej robił do momentu, aż nie spotkamy się razem znowu w Królestwie. I will not forget. Ja nie zapomnę. There's a story of a young man named Billy. Jest taka historia o młodym człowieku, który miał na imię Billy. It's a story from maybe 150 years ago Być może ma ona około 150 lat. that happened between Billy and the very much beloved American president Abraham Lincoln. Która miała miejsce w której udział brali Billy i taki bardzo lubiany prezydent amerykański Abraham Lincoln. Lincoln came from a small town. Lincoln pochodził z bardzo małego miasta, A lot of the people knew each other. w którym wiele osób się znało. And in that day and time, even the White House in Washington, D.C. could be visited by people from the country. I w tamtym czasie nawet Biały Dom mogły odwiedzać takie zwykłe osoby, mieszkające nawet na wsi. The American Civil War was being fought. Było to w trakcie wojny domowej w Ameryce. It was a very difficult time for President Lincoln. To był bardzo trudny czas dla prezydenta Lincolna. So one day when he was told that Billy from his hometown was there to visit him, he was interested. Więc jednego dnia, kiedy usłyszał, że odwiedził go Billy z jego miasteczka, bardzo się zainteresował. They allowed Billy, at the instruction of the president, into the White House and into the president's office. Więc z uwagi na życzenie prezydenta zaprosili Billy'ego i wprowadzili go do Białego Domu i do gabinetu prezydenckiego. And when he was sitting in the president's office, Billy began to tell stories from back home. I kiedy siedział sobie w tym gabinecie, to zaczął opowiadać historię na temat tego, co działo się w miasteczku prezydenta. He told the president about people that had gotten married, people that had babies, people that had built new homes. Opowiadał o ludziach, którzy zawarli związki małżeńskie, o nowych dzieciach, które się urodziły, o domach, które się wybudowały. He told the president about every funny experience he could think of from back home. Opowiedział prezydentowi każde zabawne wydarzenie, które po prostu przyszło mu na myśl z tego rodzinnego miasteczka prezydenta. And the president listened. A prezydent słuchał. And the president laughed I śmiał się. and asked questions. I zadawał pytania. Finally, when Billy ran out of stories, W końcu, kiedy Billy'emu skończyły się te historie, he said to the president, "Well, I think it's time for me to be going." powiedział do prezydenta, jest chyba już czas na mnie. It was at that moment in time that President Lincoln looked at him with a surprised look on his face. To sprawiło, że prezydent Lincoln spojrzał na niego z takim zdziwieniem w oczach. He said, "Wait a minute, Billy, are you telling me that the only reason you came here today was to share with me about home?" I powiedział, momencik Billy, to znaczy, że jedyny powód, dla którego tu się dzisiaj znalazłeś, to po to, żeby podzielić się ze mną historiami z mojego rodzinnego miasteczka? You didn't come here to try to give me advice about the war or tell me how I'm doing things wrong? Nie przyszedłeś po to, żeby dać mi jakąś radę na temat wojny albo powiedzieć mi, co robię nie tak? And Billy said, "Oh, no, sir. I just came here to tell you those stories. I was afraid if I didn't, I might soon forget them." A Billy powiedział,
Nie, proszę pana, ja po prostu przyszedłem opowiedzieć tę historię, bo obawiałem się, że jeśli tego nie zrobię, to je pozapominam. There were tears in Lincoln's eyes that ran down his cheeks. Z oczu Lincolna potoczyły się łzy He said, Billy, i powiedział Billy, you will never know how much good you have done me. nigdy nie będziesz w stanie zrozumieć, jak wiele dobra mi właśnie wyświadczyłeś. Everybody has a criticism. Każdy ma coś do powiedzenia krytycznego. Everybody wants to tell me how I'm doing it wrong. Każdy ma mi coś do wytknięcia. Everybody has suggestions. Każdy ma jakąś sugestię. Mothers tell me that their husbands and boys are dying out on the battlefields. Matki mówią mi, że ich mężowie i synowie umierają na polu bitwy, And I can't do anything about it. a ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. You will never know how much you have helped me. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo mi pomogłeś. I think what President Lincoln was saying is, Wydaje mi się, że to, co prezydent Lincoln mówił, to at home we still remember you the person. what Billy was saying, or what president was Yeah, that he was saying that. Wydaje mi się, że to, co Billy chciał przekazać prezydentowi, to, że w domu nadal pamiętamy, jaki byłeś i widzimy cię takim, jaki byłeś u nas. It means so much to be remembered. I to jest ogromna wartość, kiedy jest się pamiętanym. And that's what Jesus says to his disciples. I właśnie o tym Jezus mówi swoim uczniom. I will never forget you. Nigdy o was nie zapomnę. In fact, I will come to get you. A tak naprawdę przyjdę po was. So the fear that you feel that you will be forgotten, Więc ten strach, który czujecie, że zostaniecie zapomniani, you can surrender it to me. możecie mi go oddać. So what do we do when we're afraid, when the world turns frightening? Więc co robimy, kiedy świat wokół nas staje się przeraźliwy? Jesus says we trust. Jezus mówi, że ufamy. What do we do when we're afraid whether or not there's room for us in his plan? Co robimy, kiedy boimy się, czy jest dla nas miejsce w Jego planie? Jesus says there is room, much room. You can be at peace. Jezus mówi, jest miejsce, wiele miejsca, możecie być spokojni. And what do we do with our fear when we wonder, will God forget us? A co robimy z tym strachem, który rodzi się, kiedy zastanawiamy się, czy Bóg o nas zapomni? Jesus says, I will never forget you. I will come to take you home with me. Jezus mówi, nigdy o was nie zapomnę. Przyjdę po was, żeby zabrać was, gdzie ja będę. So when I think about that, Więc kiedy o tym myślę, when I think that Jesus offers me all of that for those times when the world gets scary, kiedy zdaję sobie sprawę, że Jezus ma mi tyle do zaoferowania, kiedy świat wokół mnie staje się straszny, I say, that's what I want. to mówię, właśnie tego chcę. That's the experience I desire in my heart. To jest to, co chcę przeżywać w moim sercu. So the last question is, how do I get that? Więc ostatnie pytanie brzmi, jak mam to otrzymać? And Jesus answers that question. I Jezus na to pytanie również odpowiada. He says, you know the way to the place where I am going. Mówi, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. The place where all of this is freely available to you. Miejsce, w którym to wszystko jest dla was za darmo i dostępne. You know the way. Wiecie, jaka jest droga. And I think, but wait a minute, I'm not sure I do know the way. Ale myślę sobie, momencik, ja nie jestem pewien, że ja znam tą drogę. What is the way? Jaka jest ta droga? Back in the years before the world had this thing called GPS. W czasach, kiedy jeszcze nie było tego wynalazku nazwanego GPS, I really struggled because I get lost easily. miałem duże problemy, dlatego że łatwo mi się zgubić. If you see me wandering around the camp with a strange look on my face, just point me to where I'm staying. Jak będę chodził po kampie i będę miał taki dziwny wyraz twarzy, to skierujcie mnie tam, gdzie jest mój pokój. But in those years when I didn't have GPS to guide me, Ale w czasach, kiedy nie było GPS-a, wedle którego mógłbym się kierować, there was another way that I could
get to the place where I needed to go. Były jeszcze inne sposoby na to, żeby dostać się do miejsca, w które chciałem się udać. Her name is Anita. Ona ma na imię Anita. Anita has a very healthy, good sense of orientation. Anita ma świetny zmysł orientacji. She helps me get places. Pomaga mi dotrzeć w różne miejsca. Now, back in those years before GPS, if I needed to go somewhere, there were two options. I w czasach, kiedy nie było GPS-a, a ja chciałem gdzieś się udać, to miałem dwie możliwości. I could either ask Anita, what are the directions? Albo mogłem poprosić Anitę o wskazówki, And she could give me the directions. a ona mogła mnie pokierować. Drive 5 miles this way until you get to that particular street, and then you turn right. Jedź 5 mil prosto, a jak dojedziesz do tej konkretnej ulicy, to wtedy skręć w prawo. And then 2 miles to the stop sign, and then you turn left. Potem 2 mile prosto, znak stopu, potem w lewo. And then that road will go around a little mountain. I potem ta droga będzie szła wokół takiej małej góry. Watch for the little road on the left. I wypatruj takiej małej drogi w lewo. Turn onto that dirt road. Zjedź na tą żwirową drogę. And count 3 really big trees. I policz takie 3 duże drzewa. And then you'll see a driveway. I potem zobaczysz bramę. After you pass, and by then I'm lost. I haven't I even left yet. jak przez nią przejedziesz, to ja już jestem zagubiony. Ja nawet jeszcze nie wyjechałem. I'm never going to find this place. No nigdy nie uda mi się znaleźć tego miejsca. That was one option. To była opcja numer 1. The second option Opcja numer 2 was to say, will you go with me? to było poprosić ją, żeby mi towarzyszyła. Just get in the car and take me there, and that way you become the way. Proszę cię, wsiądź ze mną i dzięki temu to ty będziesz moją drogą. One of the disciples that night had my question. I jeden z uczniów tego wieczora miał moje pytanie. Because as soon as Jesus finished saying all of this, Bo jak tylko Jezus skończył to mówić, he says, Jesus, how are we supposed to know the way? to zadał pytanie, ale Jezu, w jaki sposób my mamy znać tą drogę? And in verse 6, Jesus answers. I w wierszu 6 Jezus odpowiada. Jesus says, I am the way. Jezus mówi, ja jestem drogą. He doesn't say, I know the way. Nie mówi, ja znam drogę. He doesn't say, I'll point the way to you. Nie mówi, wskażę wam drogę. He doesn't say, I'm going to give you a map of the way. Nie mówi, dam wam mapę tej trasy. He doesn't even say, one day the world is going to invent GPS. I nawet nie mówi o tym, że kiedyś na świecie zostanie wynaleziony GPS. What he says is simply, I am the way. On mówi po prostu, ja jestem drogą. Because the way to experience all of what he talks about, Dlatego, że aby doświadczyć tego wszystkiego, o czym on mówi, the way to have deep trust in our souls, mieć takie głębokie zaufanie w naszych duszach, the way to have his assurance in our hearts, tą pewność w naszych sercach the way to have a faith in his coming kingdom, i wiarę w Jego nadchodzące królestwo, is simply to have Jesus in our hearts. sposobem na to jest po prostu Jezus w naszych sercach. Because he is the way. Dlatego, że to On jest drogą He gives everything to us. i On daje nam wszystko. A pastor back in the United States named Ron Pastor Ron w Stanach Zjednoczonych tells the story about a woman in his congregation who died from a long illness. opowiadał taką historię o jednej kobiecie, która była w jego zborze, która zmarła w związku z pewną chorobą. She knew it was terminal. Wiedziała, że ta choroba jest nieuleczalna. And as the day of her death drew nearer, Pastor Ron went to visit her more often. I kiedy zbliżała się ta godzina, kiedy odejdzie, to pastor Ron coraz częściej ją odwiedzał. As her life began to slip away, I kiedy odchodziło z niej życie, she began to have great difficulty in remembering things. zaczęła mieć ogromne trudności z zapamiętywaniem. She had spent many years of her life memorizing scripture. Wiele lat swojego życia poświęciła na zapamiętywanie wersetów ze Słowa Bożego. And so as she got toward the end of her life, Więc kiedy zbliżała się do końca swojego życia and Pastor Ron would visit her, i pastor Ron ją odwiedzał,
she would quote scripture. to ona cytowała mu Pismo Święte. There was one text from Paul's writings Szczególnie jeden wers z Pism Pawła that she would say over and over again. powtarzała ciągle i ciągle. But he noticed each time he visited her, she remembered less of it. Ale on zauważył, że za każdym razem, kiedy ją odwiedzał, to pamiętała z tego wiersza coraz mniej. I know in whom I have believed, says Paul, and am persuaded that he is able to keep what I've committed to him until that day. Wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że on zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił. As the end drew near, I kiedy zbliżał się jej koniec, she remembered less and less words. to zaczęło jej brakować słów. Until Pastor Ron said the last time he visited her, I w końcu pastor Ron opowiada, że ostatnim razem, kiedy ją odwiedził, she only remembered one word, ona pamiętała wtedy już tylko jedno słowo and she repeated it over and over again. i powtarzała je w kółko i w kółko. It was the word him. To było słowo. Dałeś mi cały świat, cudów moc, płynie wciąż swoich rąk. Pamiętasz, wielbię Cię za ten dar, cały świat chwalić chcę imię Twe. Tyle dałeś mi cały świat, cudów moc, płynie wciąż z Twoich rąk. Pamiętasz, wielbię Cię za ten dar, cały świat chwalić chcę imię Twe, chwalić chcę. Chwała Panu, chwała Panu. Dziękujemy internautom. Widzimy się jutro o 10:00. Tradycyjnie dobrego wieczoru Wam. Do zobaczenia.